Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń, premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Zapraszam! Oryginalny Fatal Frame 2 pojawił się na rynku w 2003 roku i szybko zdobył status jednej z najlepszych odsłon cyklu. Produkcja opowiada historię sióstr bliźniaczek Mio i Mayu Amakura. Podążając za tajemniczym purpurowym motylem, trafiają one do opuszczonej wioski. Szybko okazuje się, że miejsce to skrywa mroczne sekrety, a jego nieumarli mieszkańcy nie zamierzają pozwolić dziewczynom tak łatwo uciec. Kilka dni temu poznaliśmy datę premiery Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake. Tytuł trafi 17 marca przyszłego roku na PC, PS5, Xboxy Series XS i Switcha 2. Die for the Lich to gra typu deck builder, w której mechanika budowania talii kart została wzbogacona o losowość wynikającą z rzutów kostką. Twórcy inspirowali się takimi tytułami jak Slay the Spire oraz Darkest Dungeon, co przekłada się na mroczny klimat i wymagającą rozgrywkę. Produkcja zadebiutowała na PC-tach w ramach wczesnego dostępu 10 listopada w atrakcyjnej cenie 26 zł i 99 groszy. W okolicach premiery Die for the Lich zbierało pozytywne opinie od graczy. 11 listopada na PC-tach i konsoli PS5 zadebiutowało Possessors. To Metroidvania zrealizowana w formie platformowej gry akcji z elementami przygodowymi. Tytuł został opracowany przez studio Hard Machine, któremu rozpoznawalność na całym świecie przyniosła gra Hyper Light Drifter. W Possessors trafiamy do zamkniętej w kwarantannie metropolii w klimacie science fiction. Głównymi bohaterami tej produkcji są Luka i Rem, którzy przemierzają metropolię, próbując przetrwać i ustalić, co doprowadziło do kataklizmu. Po drodze protagoniści poznają inne postacie mające do opowiedzenia własne, często wstrząsające historie. W okolicach premiery gra zbierała bardzo pozytywne opinie na Steamie. Warworld 2 miało swoją premierę 11 listopada. Tytuł zadebiutował wyłącznie na PC-tach. To kontynuacja wydanej w 2023 roku produkcji łączącej elementy roguelite'a, akcji i tower defense. W Warworld 2 ponownie eksplorujemy podziemia i stawiamy czoła hordom potworów, ale tym razem walki toczą się także pod powierzchnią muru, często bez dostępu do naszego robopająka. W miarę postępów gromadzimy zasoby, technologię i artefakty, które zwiększają nasz potencjał bojowy, a także zapewniają dostęp do kolejnych obszarów tytułowego świata muru. Pomiędzy kolejnymi eskapadami trafiamy natomiast do miasta Strefy. Pełni ono funkcję hubu, gdzie możemy przygotować się na kolejne eskapady, poznając mieszkańców tej metropolii, dostosowując wyposażenie postaci, a także modyfikując robopająka. Gra zebrała dotąd bardzo pozytywne opinie na platformie Steam. 11 listopada na PC-tach i najnowszych konsolach zadebiutowała gra Sacred 2 Remaster. Jak się można domyślić, to odświeżona wersja drugiej części kultowej serii gier RPG akcji wydanej w 2008 roku. Sacred 2 Remaster zawiera ulepszoną oprawę graficzną, odświeżony system walki, a także powinien zawierać liczne poprawki związane z balansem rozgrywki i eliminujące problemy techniczne. Tyle w teorii, bo w praktyce wygląda to jednak inaczej. Oceny na Steamie są mieszane, a gracze narzekają przede wszystkim właśnie na liczne crashe, a także błędy i usterki, które utrudniają rozgrywkę często bardziej niż w oryginalnej wersji. Rue Valley to gra RPG podejmująca tematykę zdrowia psychicznego. Wcielamy się tutaj bowiem w bohatera uwięzionego w pętli czasowej, który zgłębia naturę tej anomalii i poznaje mieszkańców tytułowego miasteczka, jednocześnie próbując odbić się od dna. Gra zadebiutowała 11 listopada na PC-tach i najnowszych konsolach. Sam gameplay może budzić skojarzenia z tym, co znamy chociażby z Disco Elysium. 13 listopada zadebiutowała gra Anno 117 Pax Romana, czyli najnowsza odsłona przebojowego cyklu city builderów firmy Ubisoft. Gra dostała bardzo dobre recenzje. Według serwisu Metacritic średnia ocen wynosi 85 punktów na 100, co może oznaczać, że tym razem firma Ubisoft dowiozła. Na Steamie produkcja ma w większości pozytywne opinie. Ogólnie tytuł bardzo przypadł graczom do gustu. Chwalą oni wykonanie, głęboką rozgrywkę oraz mocno przemyślane zmiany w formule serii. Tym, na co gracze narzekają i co mocno obniża wspomnianą średnią na Steam, są problemy z Ubisoft Connect. Jest to typowe dla produkcji tego wydawcy, nawet wydania na Steam wymagają korzystania z tej usługi.
To samo w sobie denerwuje wiele osób, ale tutaj dodatkowo dochodzą odrębne kłopoty. Użytkownicy donoszą o problemach z tworzeniem kont, łączeniem się z serwerami i uruchamianiu rozgrywek multiplayer. 14 listopada zadebiutowało Call of Duty Black Ops 7. Tytuł zbiera bardzo dobre opinie od mediów branżowych. Średnia w agregatorze Metacritic wynosi 83 punkty. Zdecydowanie gorzej w tytuł postrzegają sami gracze. Opinie na platformie Steam w okolicach premiery były mieszane. Najbardziej oberwało się kampanii fabularnej. Została ona skrytykowana za bycie wyłącznie kooperacyjną, a także za brak punktów kontrolnych oraz za projektowanie przypominające doświadczenie wieloosobowe, a nie tradycyjną kampanię dla jednego gracza. Gracze nie mogą wstrzymać gry, a jeśli odejdą od komputera, są wyrzucani. Wiele osób zgłaszało też problemy z wydajnością, w tym niską liczbę klatek na sekundę, słabą jakość grafiki oraz długie czasy ładowania aktualizacji i shaderów. Kilka opinii wspomniało, że gra wydaje się być powtórką poprzednich tytułów z powtarzalnymi mapami i elementami, co prowadzi do poczucia rozczarowania i braku innowacji. 14 listopada zadebiutowała popularna w Chinach gra akcji Where Winds Meet. Dzieło studia Everstone pojawiło się na PC-tach oraz konsoli PS5. Od razu dodam, że jest to pozycja dystrybuowana w modelu free-to-play z mikropłatnościami. Where Winds Meet jest trzecioosobową przygodową grą akcji osadzoną w alternatywnej wersji Chin z końcówki X wieku. Wcielamy się w niej w wędrownego szermierza przemierzającego rozległy świat o sandboxowym charakterze. W grze zmierzymy się zarówno z ludźmi czy zwierzętami, jak i fantastycznymi istotami. Poznamy także rzesze bohaterów niezależnych. W samym regionie Kaifeng jest ich ponad 10 000. 15 listopada mieliśmy debiut Escape from Tarkov. To sieciowa, pierwszoosobowa strzelanka ekstrakcyjna z elementami RPG i survivalu. Akcja w grze przenosi nas do tytułowego miasta w Rosji, o które walczą dwie frakcje najemników z ramienia Federacji Rosyjskiej oraz prywatnej korporacji. Gracze wcielają się w członków owych dwóch grup militarnych i walczą o przetrwanie w pozornie tylko opuszczonej i pełnej rozmaitych niebezpieczeństw metropolii. Na szczególne wyróżnienie zasługuje oryginalny system rozwoju postaci, który nalicza kilka rodzajów doświadczenia w zależności od typu podejmowanych przez graczy aktywności oraz sprawia, że nieużywana zdolność zostanie przez naszą postać zapomniana. Produkcja studia Battlestate Games to z założenia gra sieciowa nastawiona na rywalizację i kooperację drużynową w maksymalnie 5-osobowych zespołach. Podczas wtorkowego pokazu PlayStation State of Play wydawca Bandai Namco zaprezentował zwiastun The Forsaken Hollows, pierwszego DLC do gry Elden Ring Night Rain. Dodatek będzie miał swoją premierę już za niecały miesiąc, a konkretnie 4 grudnia tego roku. Zadebiutuje on na PC-tach oraz konsolach PlayStation i Xbox. Rozszerzenie wprowadzi przede wszystkim dwóch nowych mroczników, w których mogą wcielić się gracze, uczonego i grabarkę. Uczony jest postacią w typie maga. Podobnie jak dostępna w podstawowej wersji gry Wiedźma Rekluza, będzie on postacią preferującą walkę na dystans. Grabarka to natomiast mniszka preferująca walkę bronią obuchową, skalującą się ze statystykami wiary i świętych obrażeń. Kolejnym elementem dodatku jest nowe wydarzenie ruchomej ziemi, noszące nazwę Wielkiej Pustki. Event zabiera graczy do starożytnych ruin zakopanych głęboko pod pogrobnem, a cała lokacja najeżona jest tajemniczymi kryształami, generującymi morowe powietrze wysysające z graczy siły witalne. Oczywiście dodatek to także nowi bossowie, jednak nie znam na ten moment zbyt wielu szczegółów ich dotyczących. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią studio King Games wypuściło 10 listopada potężną aktualizację Wake of the Water do dostępnego we wczesnym dostępie survivalowego RPG Enshrouded. To już 7. duży update do gry, ale jak twierdzą sami twórcy, ten jest największy i najbardziej ambitny. Lista zmian i nowości liczy aż 16 stron, a pełny dziennik aktualizacji możecie odnaleźć na Steamie. Najważniejszą nowością jest w pełni symulowana dynamiczna woda. Rzeki, jeziora i wodospady można teraz nie tylko podziwiać, ale też w nich pływać, nurkować i wykorzystywać do budowy baz. Gracze mogą tworzyć własne kanały i wodne instalacje, a nawet zalewać pomieszczenia. Aktualizacja wprowadza również nowy biom Veil Water Basin. To tropikalny region pełen ruin, świątyń i podwodnych sekretów zamieszkany przez nowego wroga Draki. Do gry trafił również nowy typ broni, wielkie miecze wraz z dedykowanymi umiejętnościami i zestawami zbroi. Dodano też system łowienia ryb, który pozwala zdobywać rzadkie składniki i przedmioty. Twórcy gruntownie przebudowali balans ekwipunku, zwiększyli maksymalny poziom postaci do 45 oraz poprawili lód, regenerację i statystyki broni.
Thrones of Blood to już 8. dodatek do osadzonej w uniwersum fantasy strategii Age of Wonders 4. DLC obraca się wokół wampirów, a listę nowości wprowadzonych w tym rozszerzeniu otwiera nowy typ władcy, czyli pradawny wampir. Wyposażono go w szereg unikalnych umiejętności, na czele z możliwością przemiany werbowanych bohaterów w wampirzych służących. Ponadto może on wznieść zamek wampira i inne unikalne budowle, a kluczowym zasobem na jego włościach są niewolnicy służący do zasilania czarów rytualnych. Oprócz tego w opisywanym dodatku znajdziemy niedostępne wcześniej księgi, rytuału krwi, udręki oraz krwawego panowania. Na potrzeby Thrones of Blood przygotowano także misję Zaginione Dusze, w ramach której możemy zapewnić wieczny spoczynek duszom ofiar antycznych wampirów. Ponadto na sprawdzenie czeka tu nowa kraina fabularna otaczająca kolebkę krwiopijców, gdzie kryje się mityczna krypta nieśmiertelnego boga. 11 listopada zadebiutował ostatni już dodatek do gry Kingdom Come Deliverance 2 zatytułowany Mysteria Ecclesia. W DLC udamy się do zacisznego klasztoru w Sedelcu, aby zbadać sprawę tajemniczej epidemii. Rozszerzenie ma położyć duży nacisk na elementy detektywistyczne. Dodatek zadebiutował równocześnie na PC oraz najnowszych konsolach. 13 listopada zadebiutowała pierwsza duża aktualizacja do Ark Riders zatytułowana Northline. Update wprowadza nowy północny region Stella Montis. Dostęp do niego trzeba było najpierw odblokować w ramach wydarzenia społecznościowego Breaking New Ground, w którym gracze przekazywali zasoby, aby wspólnie przywrócić przejścia prowadzące do nowej strefy. Aktualizacja wprowadza poza tym świeże wyzwania przeciwników pod postacią Matriarcha i Shreddera oraz nowe wyposażenie. Studio Guerrilla Games oraz NCSoft oficjalnie zaprezentowały efekt swojej najnowszej współpracy, grę MMORPG pod tytułem Horizon Steel Frontiers, bazującą na docenionej serii gier ekskluzywnych PlayStation. Co ciekawe, tytuł ominie konsolę Sony, a zamiast tego pojawi się na urządzeniach mobilnych i PC-tach. W grze nie wcielimy się w Aloy, a zamiast tego stworzymy własnego łowcę maszyn i wraz z tysiącami innych graczy przemierzać będziemy rozległy otwarty teren znany jako Deadlands, inspirowany krajobrazami Arizony i Nowego Meksyku. Gracze czasem będą ze sobą współpracować, aby połączonymi siłami pokonać niebezpieczne maszyny, a innym razem pod sztandarami skonfliktowanych plemion walczyć będą o kontrolę nad wartościowymi zasobami. Połączenie elementów współpracy oraz rywalizacji między graczami ma być kluczowym elementem całego doświadczenia w Steel Frontiers. Na dzień dzisiejszy Horizon Steel Frontiers nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Jakiś czas temu studio Red Ruins Softworks wraz z wydawcą firmą Hype Train Digital zapowiedziały grę Canyons. To trzecioosobowy shooter osadzony w postapokaliptycznym, proceduralnie generowanym świecie. Póki co potwierdzone platformy to wyłącznie PC-ty, nie znam też nawet przybliżonej daty premiery. Canyons przewidziano jako kooperacyjną przygodę PvE dla maksymalnie 4 graczy, chociaż istnieje możliwość zagrania solo. Akcją osadzoną w świecie pełnym przebudzonych stworzeń, szalonych fanatyków i innych nieprzyjemnych niespodzianek. Wraz z grupą krzyżowców wyruszamy przez pustkowia na pokładzie kolosalnych pełzaczy, by zmierzyć się z czyhającym na każdym kroku zagrożeniem. W przerwie między kolejnymi szalonymi wyprawami trafimy do tak zwanej stoczni. Jest to miejsce służące do odpoczynku, ale przede wszystkim do naprawy i ulepszeń naszych pełzaczy. Tutaj znajdziemy również obiekty dla kupców, medyków czy rzemieślników. Twórcy moda Great War do Hearts of Iron 4 połączyli siły z firmą Microprose, by stworzyć grę Fields of History The Great War. To produkcja typu Grand Strategy, w której pokierujemy jednym z państw biorących udział w I wojnie światowej. Tytuł zmierza wyłącznie na PC-ty, ale na dzień dzisiejszy nie podano nawet przybliżonej daty premiery. Omawiana pozycja nie zaoferuje języka polskiego. Twórcy obiecują realistyczną, trójwymiarową mapę świata z 10 000 prowincji, która wiernie odda warunki geograficzne, topograficzne i meteorologiczne z początku XX wieku. Podczas rozgrywki będziemy bawili się rozbudowanymi systemami odpowiedzialnymi za politykę, prawa administracyjne, rozwój technologii, ekonomię oraz szpiegostwo. W trakcie wojny konieczne będzie utrzymywanie linii zaopatrzenia oraz staranne organizowanie struktur armii. Istotną rolę odegrają także takie elementy jak jeńcy wojenni, bronie chemiczne czy strategiczne bombardowania. Wszystko to rozgrywać się ma na tle dynamicznej globalnej gospodarki, która będzie ewoluowała wraz z potrzebami wojennymi. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!